hodowli. Nie ma obornika, nie ma takiej materii organicznej, żeby to wprowadzić do gleby. I po prostu taki pomysł, nie? Żeby szybko zasiać poplon, zaraz jak kombajn zjedzie z pola. Tak. I w miarę możliwości, tak? Jeżeli to po prostu czas pozwala na to, żeby to Ale zrobić. coś pan zmienił właśnie swoją rotacją, to znaczy ten płodozmian? Tak, wprowadziliśmy. Nigdy na wiosnę nie siałem nic jarego. Wszystko było zasiane na zimę, były zboża, rzepak i wszystko było tak podzielone mniej więcej po 30%. No teraz jest tak na 4 to dzielone, tak? Że to pole zostaje na zimę, tak? Odpoczywa, coś tu rośnie i na wiosnę wchodzimy. No w tym roku będzie, znaczy na przyszłą wiosnę będzie siany łubin, a po łubinie będzie rzepak. Także ile roślin jest w tym płodozmian? 4-5. 5? Okay. roślin. A pan myśli, że jeszcze powiększyć tego, czy na razie nie? Znaczy ja bym chciał jeszcze wprowadzić coś takiego, żeby w zboża wejść jeszcze z jakąś koniczyną, tak? Jeszcze z jakimś tam- Co było siane wcześniej tutaj, przy tego poplonu zboże? Przed poplonem był groch. Przed grochem był też poplon taki zimowy. Przed tym poplonem było żyto. I to takie jest nowe pole nabyte. I to po prostu niedawno temu? dwa lata jakby dopiero to używam. I jest to bardzo dobre pole. Tak. A jak pan właśnie, pan wyjeżdża, ci odkupuje tą pole, to pan robi najpierw na przykład analizę, żeby zobaczyć jak ona W tym jak ona roku wygląda? Na całym gospodarstwie były robione badania, bo to 2 lata temu jak kupiłem to było niewiele, to było 4 hektary, po prostu o tyle żeśmy powiększyli i no nie robiłem na tym polu badania ze względu na to, że i tak tu będzie poplon, i tak będzie coś takiego motylkowego, bobowatego, że w tym roku dopiero są zrobione badania i czekamy na wynik, na analizę. Ale to są takie badania dosyć takie kompleksowe, na przykład Tak, to od pH, fosfor, potas, magnez. struktura, może Azot. też gleby też, nie? Jeżeli chodzi o... Tak, i o gruzełkowatość, tam o stwierdzenie, tam czy też gleba ciężka, lekka, żeby i zobaczyć średnia. ile procent jest w środku. próchnicy. Próchnicy, A u pana, pan mówi, że już 9 lat, dopiero 2 lata pan uprawia bezpośrednio. Znaczy ten kawałek, tak, ale no. To było tak, że po prostu brakowało mi maszyny do siewu, tak, do siewu takiego konkretnego z podsiewem nawozu. I wcześniej to realizowałem takim siewnikiem stopkowym, takim starym Amazonem. Po prostu. I co, nie pasowało? I po prostu szlak mnie trafił, jak wychodziłem na pole po zasianym, tydzień po zasianiu i widzę jakieś tam ziarenka na wierzchu a tutaj jest tak. Jest Mercedes. Jest inaczej. Ale tutaj, bo pan ma ten poplon też jest siany właśnie z tym siewnikiem? Tak, tu jest bezpośrednio po zbiorze. Okay. Bezpośrednio po zbiorze i tu naprawdę nie było, nie wiem, tu nic na wierzchu nie było. Tu tak fajnie wszystko rosło i A to od razu też eliminuje może chwasty? to nie? też. Znaczy tutaj jest, jak najwięcej to widzę tego rumianu. To tylko tyle. I był jeszcze owiec głuchy. A tu mamy jeszcze chyba len. Tu jest len. Na nim też fajnie widać dużo takich tych brodawek, nie? Na korzeniach. Tak. To... Nie wiem, czy będzie to widać, ale... To szpadel. Ale ile jest takiego życia, nie? W tej glebie. Widać właśnie te dużo dziur, nie? Właśnie. To dziennie grzebnie. To masz drzewnicę. Jest. Przy każdej roślinie coś jest. Ale bo pan bezorkowo 9 lat, nie? Tak. Bezorkowo 9 lat i bezpośrednio dopiero 2 lata. 2 lata, tak. A pan zobaczył właśnie taką jakąś różnicę właśnie w tej strukturze gleby przez tego bezpośredniego siew? Znaczy to taki pierwszy rzut oka to właśnie dużo takiego życia biologicznego. Dużo właśnie tych dżownic. Ale to było już było wcześniej, bo
po zaniechaniu pługa już po prostu ta uprawa, ta bezorkowa właśnie dała to, że znaczy to było zauważalne od razu, nie? A dużo pan uprawia? Hektarów? Jest 100 hektarów. Także tu wygląda fajnie, mimo że tu były mrozy, były po 9-10 stopni, ale była okrywa śniegu. Także to jeszcze, to będzie rosło, nie? Tak. No chyba, że przyjdzie to znowu Taki mróz bez mróz śniegu, minie bez śniegu, tak. to wtedy zniszczy to wszystko. Nie? Ale to już tam, to jeszcze póki co to się trzyma, nie? No. No to ładnie, no. Tu na No tym i to, też widać, że struktura jest taka, tak, i to jeszcze nie jest zmrożone nawet, tak, nie? jest dobra i rośnie właśnie też. Głąb. I tu to, że nie była ta ziemia ruszana przed siewem, także ten korzeń Tak. idzie głęboko. Tak. nie? Także- I pracuje jak naturalny pług, nie? No, wtedy No idzie tak. głęboko i No robi... jak ja komuś mówię, że zamień paliwo na korzenie, No, to, tak, to tak. się stuknie w głowę. No, a to są przyzwyczajenia, nie? Latami. No tak, że to tak No, z dziada, pradziada. No to są początki takie, znaczy ja jeszcze nie stoję przed ścianą, że nie mam czym, powiedzmy, pryskać, tak? Jeszcze ta ochrona od chwastów jeszcze działa, nie? Ale po prostu no, urozmaicić ten płodozmian tym, żeby po prostu no, nie dochodziło do jakichś uodpornień, nie? To... Nawet widać, są na przykład w miejscu we Francji, gdzie widać że właśnie, że odporność na chemię zaczyna No. się dziać i ta plama rośnie rok do roku, Tak. te chwasty się wzmocniają, nie? Przeciwko właśnie Dokładnie. tą chemii. Nie? Także to jest i podejrzewam, że to będzie tam może to już zaczynało się w Polsce, bo to będzie wszędzie, nie? Po prostu Tak, nie? to jest takie... Tak samo jak bakterie się na antybiotyku się teraz są coraz nowe mocniejsze, wirusy, nowe choroby. coraz także, mocniejsze, także tak samo tutaj. i tak samo na chemię, nie? Także rozwiązanie też może być po prostu może nie redukować wszystko na zero, bo na przykład też glifozat w tej akurat tutaj jest też potrzebny do tego, nie? Żeby nam no pomóc. Właśnie, ja też jestem przeciwnikiem glifosatu i ja nie stosuję. Na przykład Nie? Tam, gdzie nie muszę, to Tak? nie. Okej. Nie robię czegoś takiego, że po uprawie ścierniskowej przed roślinę następczą gdzieś po prostu kasujemy to, co jest. Ale co, Nie, mechanicznie? Po prostu mechanicznie. Po prostu drugi zabieg jakąś talerzówką, płytką. A, okej. I w ten sposób. I odkąd tak właśnie to zacząłem robić, to tak to To działa, nie? No, albo są takie też tak zwane te skalpery, które po prostu takie łopaty, takie Podcinacze. Podcinacie właśnie korzeń, nie? Które idą też płytko, 3-5 cm, Tak. żeby tylko niszczyć, wyczyścić korzenie, ale tylko to działa jak nie teraz, bo na mokro to Tak, to musi być musi być w miarę sucho, nie? sucho i słońce, nie? No. Jest. No widać Teraz te to kanały, nie? Jest no, zbyt mokro, żeby nawet te brodawki zobaczyć, bo to było. Tak, no. Także tutaj jest fajnie. To co, idziemy na tą drugą polę, zobaczyć jak to wygląda. Tutaj, no tu jest pierwszy raz poplon siany na tym polu. Pierwszy raz. Także dla mnie to też jest, no bo moi poprzednicy gdzieś na tych polach też no, nie siali tych poplonów i to. Ale znowu był Był nawóz, tak. co 2-3 lata rzepak, tak? To może tu tylko był taki plus, nie? Że nie było takiej monokultury zbożowej. No jakieś urozmaicenie było, nie? Także... No to sobie, a tutaj wygląda więcej taki No tu jest twardziej, nie? twardziej, tak, nie? no. Niż tam, nie? Także tu też jest pole takie twarde, bo tu pod spodem jest zaraz taki łupek, no taka ciężka ziemia. Ogólnie tu nie jest lekka ziemia, Nie? podłoże jest gliniaste. I A tu, warstwa jaka jest? no to jest 25-30 cm Aha, takiej okej. warstwy. A później A później już zaraz kamień? glina. Czy... Nie, glina. No dobre jest na suszę. Tak, zatrzyma wody, nie? Tak, że Zatrzyma rośliny, wody. może później się te choroby grzybowe tak nie rozwijają. I... Tak. Tam troszeczkę prostu- właśnie tam dalej to właśnie jest też 30 cm, a później już żwir, nie? I wszystko. I Wszystko- umiera, a tutaj rośnie, także tu mamy te suche wiosny i tu nie ma problemu też z rozwojem tych roślin, nie? Czy z plonowaniem to. Ale to właśnie te korzenie, nie? To dają taką właśnie strukturę tej ziemi. Nośność. Tak.
no, także czuć też, że po Także, prostu jak... tu też widać takie pobudzenie tego życia biologicznego. No, takie lepsze wykorzystanie tych nawozów sztucznych, które się sypie, nie? Także... bakterie, mikorizy Mhm. i wszystko działa właśnie Tak. razem, żeby... Tego się tylko bałem przed rzepakiem, żeby jakiejś zgnilizny nie było, No. czy jak to się mówi, kiły. Ale nie było, także było ok. Znaczy, może tego nie było tak dużo tych roślin, że No i widać, że ja porównując do tamtej gleby jest mniej kanałów. Tak. Tutaj to są To te jest właśnie takie- to są takie- te dżownice, które pracują na te 50 cm, tak? tamte grubsze Tak, głębiej. Nie? no Tak. głębiej, nie? Tak idą góra-dół, nie? Tak. Żeby to... No. No, taka jest mozaika na polach, że tu jest twardo, kamienisto. To ogólnie to jest kamienista ziemia u nas, ale no jest ciężka, kamienista. No i tak, ale widać, że też ten oprocentowanie glina nie jest mała, nie? To nie jest piasek. Nie? To też taka ziemia ciężka do uprawy, nie? Że to takie mniej, ale jest taka widoczna różnica w schodach, w tym rozwoju tej rośliny, nie? Że ten nawóz jest blisko tej rośliny. Tak. Blisko korzeni. No. Lepiej wtedy też można mniej dawkować, nie? No i tam było mniej. No tak. Też było mniej.